Podlasie. Jadąc bocznymi drogami możemy obserwować tradycyjne, często zabytkowe domy. Warto się zatrzymać, zajrzeć na podwórka, wejść w atmosferę dawnych lat. To świat ciekawych pomysłów i rozwiązań architektonicznych. Świadectwo tradycji i bogatej, wielokulturowej historii. Tutaj zawsze sięgano po najdoskonalszy z dostępnych materiałów budowlanych – drewno. Nasz region szczyci się tym, że określa się go jako wielokulturowy. Wydaje się, że najlepiej ta wielokulturowość zachowała się właśnie w architekturze i to w dawnej, tradycyjnej, drewnianej architekturze. Przeważnie myślimy, że jak drewniany dom to bieda, bo kamienny, ceglany to dostatek. Ale wcale to tak nie wygląda. Po prostu tu, na tych terenach, najłatwiejszym budulcem, materiałem budowlanym było drewno. Drewno rozmaitych gatunków, często tak szlachetnych, tak trwałych jak modrzew, dąb. Więc stawiano te i włościańskie, zwane często kurnymi, biednymi chatami, ale też stawiano i dwory. Ba, w miastach, tutaj właśnie na tym wschodnim terenie dzisiejszej Polski, w miastach stawiano całe dzielnice. W Białymstoku mówi się nawet, co jest, wiem, nielogiczną niepoprawnością, ale jakżeż to piękne. Drewniana kamienica to był budynek piętrowy, który miał naśladować murowaną kamienicę czynszową, ale że było drewno, więc stawiano to z drewna. To moglibyśmy tylko powiedzieć, że jest taki utylitarny, prosty sposób postawienia sobie domostwa, ale to nie wystarczało. Zaczyna się zdobnictwo tych domów. Stąd są te wszystkie okiennice, narożniki, zwieńczenia więźby dachowej, wyżynanki na okapach, które dzisiaj zachwycają, które dzisiaj są naszą taką tęsknotą za niepowtarzalnym, indywidualnym pięknem. Ta architektura drewniana, te budynki drewniane, wbrew pozorom, mimo że dzisiaj jesteśmy tak nastawieni na ekologię, tak nastawieni na energooszczędność itd., te budynki drewniane spełniały te normy. Przede wszystkim były bardzo zdrowe. Pod warunkiem, że o nie się dbało, że były bielone, że wymieniano elementy, które się kruszyły, psuły. Więc jeżeli się o to dbało, budynek drewniany mógł stać 100–150 lat. Tego, kto go budował, już nie interesowało, że ten budynek tyle czasu przetrwał po budowniczym. On trwał. Muzea, które gromadzą skanseny, które gromadzą te budynki, to nie pokazują tylko jako pamiątki po minionych dawno latach. Pokazują też jako alternatywę, że warto się zastanowić nad tradycją, warto szukać tych wzorów i przetwarzać je na współczesność. To bardzo pożyteczne, dobre i takie budujące. Ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, mimo że może rzeczywistość się wokół nas zmienia, ale czy się aż na tyle zmieniła, żebyśmy musieli zarzucać własne przyzwyczajenia? Bielsk Podlaski, jedno z najstarszych miast Podlasia. Położone jest na obszarze tzw. zielonych płuc Polski. Tutaj lasy i wody posiadają najwyższy stopień czystości.
W mieście łatwo napotkać ślady dawnej drewnianej zabudowy. Powstał nawet nowy szlak kulturowy – Drzewo i Sakrum, prezentujący drewnianą architekturę Białostoczczyzny. Bielsk Podlaski współcześnie nawiązuje do tradycji budowania z drewna. Jest centrum tej produkcji. Oczywiście w nowoczesnej technologii i rozwiązaniach projektowych. Młodzi inżynierowie, absolwenci Białostockiej Politechniki znajdują tutaj pracodawców, którym mogą zaufać, którzy oferują im przejrzyste ścieżki kariery, rozwój zawodowy i nowatorskie podejście inżynierskie do budowy współczesnych domów z drewna. Związki fabryki z tradycją budownictwa drewnianego na Podlasiu są związkami bezpośrednio związanymi właśnie z ludźmi tu mieszkającymi. Ja sam wychowałem się na Podlasiu, przez wiele lat w dzieciństwie mieszkałem w małym drewnianym domu i dla mnie to środowisko czy budownictwo drewniane jest naturalne, było zawsze naturalne. Mieszka tutaj, żyje, pracuje tutaj wielu fachowców związanych z tą branżą od wielu lat. Jeśli chodzi o walory drewna, to głównym, takim podstawowym jest jego naturalność. Nie jest to materiał w jakiś sposób przerobiony, jest to wprost wycięty z natury materiał i jego czystość, naturalność czuć wchodząc do zakładu, na przykład do naszej fabryki, do zakładu, gdzie poddajemy drewno obróbce. Ten zapach świeżego, suchego drewna to jest czysta przyjemność i później to się przekłada na komfort użytkowania lokatorów, ostatecznych użytkowników tego mieszkania. A z takiego punktu widzenia inżynieryjnego jest to materiał lekki, łatwy w obróbce i wbrew pozorom nie jest materiałem słabym. Jest na to dowodów, przykładów, że jest nawet lepszy niż stal, ponieważ nawet w przypadku pożaru, w przypadku ognia drewno potrafi się trochę zwęglić, natomiast przenosi dalej obciążenia i dalej jest bezpieczne dla użytkowników. Na podstawie koncepcji architektonicznej konstruktorzy sporządzają rysunki techniczne. Są one światłowodami przesyłane do komputerów maszyn produkcyjnych. Od obróbki belek konstrukcyjnych rozpoczyna się budowa modułu. Będziemy obserwować, jak powstaje. Belki są odpowiednio nacinane, powstają otwory i profile potrzebne do poprowadzenia instalacji. Wszyscy razem tutaj, projektanci, architekci, inżynierowie, wszyscy pracujemy dla fabryki. Dlatego tak istotny jest czas. Zawsze mamy ściśle ułożony harmonogram pracy. Dotyczy to zarówno nas, jak i naszych podwykonawców, czyli projektantów branży elektrycznej, sanitarnej, projektantów tryskaczy. Nasze moduły są nasycone instalacjami. Mamy bardzo wiele instalacji, które trzeba skoordynować i zmieścić wewnątrz konstrukcji drewnianej. Kolejna maszyna zbija belki i tworzy drewniany szkielet ściany. Następnie wykonywane jest jednostronne poszycie ściany i wycinanie otworów na instalację. W końcowej fazie następuje przewrócenie ściany dolną częścią do góry.
Szkielet wypełniany jest wełną mineralną. Następnie wykonywane jest poszycie drugiej strony ściany. Panele ścienne ustawiane są w pozycji pionowej i tak oczekują na montaż modułu. Dowodem na to, na bezpieczeństwo budynków i przydatności tego materiału jako materiału konstrukcyjnego jest to, że my obecnie już budujemy budynki modułowe, drewniane, 5-kondygnacyjne, a są budowane m.in. w Norwegii budynki nawet 14-kondygnacyjne właśnie przy użyciu drewnianych modułów. W osobnej hali w podobnym procesie przebiega montaż stropów i dachów. Zakładane są instalacje. Jeśli chodzi o innowacyjność budynków modułowych, to jest temat bardzo ciekawy, ponieważ z jednej strony, konstruując budynki modułowe, nie korzystamy z jakiejś kosmicznej technologii, tylko spełniamy normalne, obowiązujące w całej Europie przepisy techniczne dotyczące i bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowości, dotyczące energooszczędności budynków, współczynników dla przegród, drzwi i okien, ale z tym jest związana również dodatkowo tematyka związana z nasłonecznieniem budynków i z ograniczeniem zużycia energii na klimatyzację. Z kolei jest to z innej strony związane też z wypełnieniem różnego rodzaju wymogów akustycznych związanych z akustyką powietrzną, uderzeniową, ochroną przed wibracjami. Nad tym modułem znajdować się będzie taras, przejście lub inne źródła efektów akustycznych. Naukowcy z Politechniki Białostockiej badają moduł, aby sprawdzić, jak dalece jest odporny na te zjawiska i zachowuje właściwe parametry. W tej ciszy ucho człowieka nie jest miarodajnym narzędziem pomiaru. Decydują specjalistyczne urządzenia. Wyniki badań i pomiarów prowadzonych w fabryce służą studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej również do własnych prac naukowych. Innowacyjność w budynkach modułowych polega na tym, że my to wszystko musimy zrobić w fabryce w 95%, wykonać to wszystko, zawieźć kilka tysięcy kilometrów dalej na miejsce docelowego montażu i to wszystko wyprodukować i wykonać w ciągu 3 miesięcy. To jest innowacyjne rozwiązanie, spięcie tego wszystkiego i zorganizowanie w taki sposób, aby to właśnie jako produkt finalny, jako te budynki modułowe, zadowalało klienta końcowego, który też ma bardzo wysokie wymagania w dzisiejszych czasach. Kolejna faza to montaż modułu. Zespolenie stropów, dachów, ścian, pomiar parametrów montażu. Fachowcy wielu specjalności rozpoczynają prace wykończeniowe.
Główną zaletą w użytkowaniu budynków modułowych jest małe zużycie energii i to, że lokator, użytkownik praktycznie nie musi się zajmować tym mieszkaniem. Mieszkanie jest całkowicie funkcjonalne, wyposażone w wentylację, ogrzewanie. Generalnie użytkowanie mieszkańca ogranicza się od czasu do czasu do wymiany filtrów wentylacji. Ostatnie godziny przed daleką podróżą. Dobrze zabezpieczone moduły stawiane są na platformach tirów, aby nocą ruszyć w drogę. Port przeznaczenia. Północna Norwegia. Teraz przekonamy się, co to tak naprawdę znaczy dom modułowy. Zbudowane w Bielsku Podlaskim moduły są jak klocki łączone w wielopiętrowe budynki. Po wyborze studiów budowlanych na Politechnice Białostockiej od wykładowców, od rektora Politechniki Białostockiej, od wszystkich słyszeliśmy, że budownictwo to jest zawód przyszłościowy i wtedy roztaczano przede mną perspektywę zostania w przyszłości kierownikiem budowy, uzyskania uprawnień budowlanych, bycia osobą zaufania publicznego. I tak też się stało. Dzięki technologii modułowej hotele, domy akademickie, osiedla mieszkaniowe mogą być szybko zbudowane i w razie potrzeby zdemontowane, przeniesione w inne miejsce. Oszczędzają czas, są ekonomiczne, przyjazne dla środowiska. Nigdy bym się tego nie spodziewał, że coś takiego może mi się przytrafić właśnie mnie z małej miejscowości, pracując w firmie w drugiej niedużej miejscowości, bo Bielsk liczy sobie 30 000 mieszkańców. Ja pochodzę z Sokółki, która liczy 20 000 mieszkańców. Natomiast budowy realizujemy od Syberii, poprzez całą Rosję, Niemcy, aż po koło podbiegunowe w Norwegii. Więc myślę, że tutaj nie chodzi o to, skąd się pochodzi, tylko o to, na jakich ludzi się trafi w życiu i to jest kluczowe. Kluczowi są ludzie, na których się trafia w życiu.